Kiedy 3 lata temu powstał ten ośrodek, głównym jego ideą było leczenie dzieci z wadami wrodzonymi narządu ruchu czy problemami ortopedycznymi. Wraz z coraz to większą ilością pacjentów z problemami neurologicznymi musieliśmy całkowicie przeprogramować nasze codzienne funkcjonowanie. I jednym z tych elementów jest dobra znajomość analizy chodu. To narzędzie jest bardzo istotne w codziennej pracy ośrodka, który opiekuje się pacjentami z rodzajem neurologii rozwojowej. Analiza chodu jest pewnego swoistego rodzaju EKG dla ortopedy, w którym to może odczytać deficyty ruchów czy deficyty siły mięśniowej i z którego poziomu one wynikają. Dlatego też dzięki analizie chodu możemy w pełni zobiektywizować w sposób czytelny i zrozumiały dla każdego innego użytkownika, innego ośrodka, w innym kraju na przykład, dany stan pacjenta. Analiza chodu jest to standard dzisiejszego leczenia u pacjentów z problemem neurologicznym. Nie powinno planować się leczenia, czy to leczenia nawet zachowawczego, czy operacyjnego, bez wcześniejszej analizy chodu w sposób wystandaryzowany. Dzięki współpracy z firmą OPSA w naszych możliwościach jest wykonywanie wystandaryzowanego badania aktualnych, współczesnych standardów analizy chodu u pacjentów, u których czy to planujemy leczenie zachowawcze, czy operacyjne. Analiza chodu jest swoistego rodzaju metodą uzupełniającą nasze badanie kliniczne i przedmiotowe. Dzięki temu możemy w sposób jeszcze bardziej obiektywny zrozumieć, gdzie leży problem u danej osoby. Nie jesteśmy w stanie ocenić parametrów siły mięśniowej, kinetyki, kinematyki za pomocą naszych dłoni, dlatego też z pomocą właśnie EMG czy sił reakcji podłoża, które właśnie bardzo dobrze są opisywane przez analizę chodu, możemy skonfrontować to, co widzimy w badaniu przedmiotowym, a to, co pokazuje nam analiza chodu. I tylko poprzez syntezę tych dwóch aspektów możemy prawidłowo zaplanować postępowanie terapeutyczne dla danego pacjenta. Sporządzenie planu leczenia dla pacjenta, dla rodziny jest niezmiernie skomplikowanym i złożonym procesem. Wymaga to spojrzenia różnych osób z naszego środowiska na ten sam aspekt. Odbywa się to zazwyczaj poprzez posiedzenia całego zespołu, w których to uczestniczą ortotycy, technicy ortopedii, biomechanicy, terapeuci, lekarze. Wspólnie dyskutujemy, czy na danym etapie możemy wdrożyć leczenie zachowawcze i poprawić funkcjonowanie pacjenta, czy już wymaga to bardziej agresywnej interwencji w postaci zabiegu czy jakichś innych procedur operacyjnych.